Coś pięknego. Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Lexusa LC500. I to w wersji Convertible. Pora na pokaz. Od razu lepiej. Ciężko w to uwierzyć, ale Lexus LC jest na rynku już od 7 lat, bo zadebiutował w 2016 roku, ale mimo to wygląda świeżo. Świeżo, nowocześnie i obłędnie. Naprawdę moim zdaniem to jest jedno z ładniejszych aut na rynku. Nic się nie zestarzało. Odmiana Convertible, czyli Cabrio, została pokazana 3 lata później, czyli w 2019 roku. W 2023 roku auto dostało odświeżenie, jednak ja jeszcze mam odmianę przed tym faceliftingiem, ale to niczego nie zmienia. Nie zmienia, bo auto z zewnątrz niemal niczym się nie różni, a przynajmniej ja nie widzę różnic. Czyli auto wciąż wygląda obłędnie, zupełnie jak sceneria, w której testuję ten samochód. Lexus LC, jak większość kabrioletów, wygląda najlepiej jak ma zdjęty dach, bowiem wtedy mamy piękną linię boczną, z niemal idealną kreską. Dodajmy do tego klasyczny dla Lexusa przód z dużym grillem i świetnie narysowanymi lampami oraz tył, gdzie tylne klosze mają schowane światła, które mają taki efekt 3D. Tak, światła są schowane, bowiem zobaczcie, teraz wyglądają jak lusterka, ale jak zapalimy je, to nagle pojawia się barwa. Podoba mi się ten detal. W ogóle przednia część nadwozia przypomina nieco legendarnego Lexusa LFA, czyli jeden z dwóch najlepiej brzmiących seryjnych aut na świecie, z cudownym V10 pod maską. W prawym górnym rogu macie teraz mój test Lexusa LFA. Uwierzcie mi, warto dla samego dźwięku. Wróćmy więc do LC. Lexus LC co prawda nie ma V10 pod maską, ale tylko skromne V8, które też świetnie brzmi. Odpowiada za to układ wdechowy, który ma pochowane po 2 rury na każdą stronę. Wygląda skromnie, ale uwierzcie mi, drze się w niebo głosy. Zanim jednak posłuchamy tej symfonii, to pogadajmy jeszcze chwilę o wyglądzie. Plus dla Lexusa za prawdziwe wloty powietrza, minus za spasowanie kół. No przyznacie, że tutaj brakuje lepszego ET albo dystansu, a także i delikatnie obniżonego zawieszenia. No dobra, może bez obniżania, bo by to wpłynęło na komfort, ale te wklęśnięte koła bolą jak się na to patrzy. Ciekawe też, jak się będą zachowywały klamki podczas zimy, czy przypadkiem nie zamarzną. Chociaż w sumie kabriolet w zimie... Dobra, to pora na bagażnik. Ten ma naprawdę mocno ukryty przycisk do otwierania, jakim jest ten mały guziczek przy prawej tylnej lampie. A sam kufer też jest oczywiście maluteńki i jego pojemność to zaledwie 147 litrów. To mniej niż duże torby podróżne. Na pocieszenie dodam, że odmiana Coupé ma tylko o 48 litrów większy bagażnik. No ale takie są uroki takich aut. Kolejny taki urok czeka nas z tyłu, gdzie domyślacie się jest mnóstwo miejsca. Tak dużo jest tam miejsca, że pomiędzy fotelem przednim, ustawionym pode mnie, a tylną kanapą mieści się moja pięść, a ja wcale nie mam dużych rąk. To jest auto 2+2. Oczywiście sprawdziłem to dla Was i wszedłem na tył i powiem Wam, że bałem się, że już nigdy nie wyjdę. Na szczęście fotel ma czujnik i nie zmiażdżył mi nóg, tylko odbił się i pojechał w drugą stronę. Z tyłu po prostu trzeba mieć założonego windstopa, a niżej możemy rzucić sobie bluzę, kurtkę czy tam jakieś małe bagaże. W takim razie wsiadamy do przodu. Tutaj mamy cudowne, czerwone fotele, które świetnie się prezentują. Są też całkiem wygodne, chociaż nie jakieś wybitne. No ale ta czerwień z tym czarnym lakierem świetnie pasuje. Zobaczcie też na karbon na progach oraz na karbon na drzwiach. To też się świetnie prezentuje. Miejsca z przodu jest wystarczająco, ja bez problemu się mieszczę, a mam 186 cm wzrostu i mam naprawdę nad głową dużo miejsca, a to w cabrio wcale nie jest takie oczywiste. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Deskę, która jest klasyczna, ale i sportowa i w niczym nie przypomina nowych desek, które zazwyczaj wyglądają jak ustrojone choinki w świecidełka. Tutaj jest elegancja, jest trochę przestarzałe, ale jest też pazur. Jak na przykład te pokręty od zmiany trybów i kontroli trakcji, które też nawiązują do Lexusa LFA. Świetne rozwiązanie. Poza tym popatrzcie, jak wyglądają boczki drzwi i jak finezyjnie i płynnie ta skóra przechodzi do kabiny. No coś pięknego. Piękne są też zegary, które mimo iż są cyfrowe, to naprawdę pasują tutaj. Grafiki są proste, ale bardzo ładne i czytelne, a do tego jest przesuwny i to mechanicznie cały ukrąg. No wspaniałe. Prosto, czytelnie. Chociaż ta czcionka komputera pokładowego, no to chyba pamięta lata 90.
No właśnie, lata 90. Popatrzcie na te multimedia, które są koszmarne. Koszmarnie wyglądają i koszmarnie się je obsługuje, bo ten gładzik czy tam touchpad jest nie do obsługi. No dramat. Ale na szczęście w 2023 roku, czyli w tym, po 7 latach produkcji, wreszcie producent się za to wziął i w odmianie poliftowej jest nowy system multimedialny i nowa obsługa. Nowa obsługa, czyli nie będzie już tego trackpada czy tam touchpada. Wreszcie! Z tym, że producent nieco poprawił, ale i zepsuł, bo zobaczcie, jak teraz wygląda ekran, który nie jest już idealnie wpasowany, tylko lekko wystaje poza obrys. Jest też nieco bliżej kierowcy, no wygląda przez to jak doklejony. Nie będzie też już tego zegarka, chociaż tu w sumie chyba nie będę za nim płakał. To, co jeszcze zniknie w polifcie, to odtwarzacz CD. Wciąż za to będzie schowane sterowanie do dachu. Pierwszego dnia po odebraniu kluczyków naprawdę długo się naszukałem, gdzie ten dach się otwiera. W takim razie pora na test materiałów. Jak słyszeliście, słychać skrzypnięcia, ale tylko pod naprawdę mocnym naciskiem. Ale co ważniejsze, nie ma piano black. Tak powinno być zawsze. To jeszcze rzut oka na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. Zwróćcie uwagę, jak ładnie i z gracją otwierają się lub zamykają kolejne schowki. A pod maską najlepsze, co ma Lexus w ofercie, czyli 5-litrowe wolno ssące V8 o mocy 464 koni i momencie 530 Nm, które ma świetną kulturę pracy oraz pięknie ryczy pod obciążeniem. Co ciekawe, jeszcze kilka lat temu Lexus LC500 miał 477 koni, ale rozumiem, że to jakieś tam dodatkowe filtry no nieco zmniejszyły tą moc. Na szczęście auto nadal godnie brzmi. Świetny dźwięk, który jeszcze lepiej brzmi podczas jazdy, bowiem auto pięknie się wkręca, ma cudowne redukcje i jeszcze lepszą odcinkę. Takie prawdziwe rasowe wututututu. Niezła jest też reakcja na gaz i to mimo dość wolnej skrzyni biegów. Jak widzicie, auto z każdych obrotów i w każdym trybie zbiera się jak wściekłe, cudownie przy tym grzmiąc. Lexus LC500 ma aż 10 biegów, które, tak jak mówiłem, nie są bardzo szybko zmieniane, ale i tak wystarczy. Lexus LC to nie jest wyścigówka, tylko to jest Gran Turismo. Warto jednak dodać, że LC500 ma napęd tylko na tył, dlatego też robi tak. Ależ to startuje. Chociaż tak naprawdę start jest ciężki. Tutaj jest stara szkoła. Stara szkoła, czyli nie ma procedury startu, jest napęd na tył, jest duży silnik i można wyłączyć w pełni kontrolę trakcji. Wtedy raczej spalimy gumę, a z hamulca no nie da się przydusić. Katalogowo odmiana coupé powinna robić 4,7 sekundy, a cabrio ze względu na większą masę robi aż o 0,3 sekundy wolniej. Czas na przyspieszenie. Niestety, nie miałem ze sobą aparatury do pomiaru, więc musimy producentowi uwierzyć na słowo. Chociaż pamiętam, że jak miałem coupé, to mój rekord to był 5,3 sekundy. Ale tak jak mówię, to wystarczy, bo w tym aucie absolutnie nie chodzi o osiągi.
to auto ma wyglądać, ma brzmieć i ma komfortowo pożerać kilometry. I pod tym względem jest idealny. Auto bardzo przyjemnie się prowadzi, jest zaskakująco komfortowe. Naprawdę zdziwiłem się, jak gładko i pewnie pokonuje dziury. Do tego, jak wybierzemy odmianę Super Turismo, to w standardzie otrzymujemy szperę z tyłu, czyli mechanizm różnicowy, i auto naprawdę świetnie się prowadzi po zakrętach. I to mimo dużej masy. Auto waży o 105 kg więcej niż odmiana Coupe, jego masa to aż 2035 kg. Sporo jak na dwuosobowe auto, no ale V8 swoje waży. I swoje lubi wypić. Ale nie w przypadku Lexusa. LC500 przy 140 pali około 10 litrów, co uważam za fantastyczny wynik. Tutaj duża zasługa tej skrzyni biegów, bo przy 140 mamy 1750 obrotów. Ba, 2000 obrotów jest dopiero przy 160, a 2500 obrotów jest przy 200. No to jest prawdziwe Gran Turismo. W mieście liczy się na 18-20 litrów, co i tak starcza na zrobienie ponad 400 km, bo bak paliwa ma konkretne 82 litry. Konkretna niestety też jest cena. Lexus LC500, czyli 5.0 V8 464 konie, kosztuje minimum 710 tysięcy złotych za odmianę Coupe oraz 764 tysiące złotych za kabriolet. Mój egzemplarz to najwyższe wyposażenie Super Turismo i jego cena to 812 tysięcy złotych. Jest bardzo, ale to bardzo drogo, bo na przykład 575-konny Jaguar F-Type Cabrio, też V8 5.0, z tym, że z kompresorem, kosztuje 744 tysiące złotych, czyli niemal 70 tysięcy złotych taniej za szybsze auto. Ba, w cenie 793 tysięcy złotych można mieć Porsche 911 4S Cabrio, które również jest szybsze, no ale ma tylko 3.0 pod maską, więc jednak nie brzmi tak godnie. Lexus LC500 jest bardzo drogi. Bardzo drogi i bardzo dobry. To jest stara szkoła motoryzacji, czyli duży, wolnossący silnik, napęd na tył i niesamowita linia nadwozia. Do tego auto genialnie brzmi, bardzo dobrze się prowadzi i jest komfortowe. To jest prawdziwe Gran Turismo, to jest prawdziwa motoryzacja. W przypadku Lexusa LC to auto nic się nie zestarzało przez 7 lat z zewnątrz, gorzej jest ze środkiem. Tutaj niestety te multimedia i ich obsługa są bardzo słabe, ale tak jak mówiłem na początku, LC dostało już odświeżenie i tam środek jest już nieco unowocześniony, no ale chyba wciąż nie przesadzony. Mam nadzieję, że niedługo to sprawdzę. Aha, i coś czuję, że Lexus LC kiedyś będzie naprawdę poszukiwanym modelem. Cześć!